Cześć, tu Gosia, Zdeno i Vivianka. Jesteśmy aktywnym małżeństwem mieszkającym za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii, w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Zastanawiasz się, czemu tu w ogóle mieszkamy? Przed przyjściem na świat naszej córeczki, nasze życie to była jedna wielka wycieczka po tych cudownych, skandynawskich, niekończących się górach. Hajki, trekkingi, zarówno w towarzystwie Słońca Północnego na skiturach, jak i ekspedycje na biegówkach z zorzą polarną. To była nasza codzienność. Okej, zaraz po pracy. No i ten nasz wiecznie niezaspokojony głód i niedosyt tej cudownej arktycznej przyrody powodował, że z chęcią zamieszkalibyśmy w górach na zawsze i żyli tym norweskim friluftsliv na co dzień. Ale co to w ogóle oznacza? Rozdrabniając słowo friluftsliv na cząstki, fri oznacza wolny, luft to powietrze, a liv to życie. Friluftsliv to nic innego jak outdoor life, życie na świeżym powietrzu. David Attenborough kiedyś powiedział, że nikt nie będzie chronić natury, jeśli jej nie doświadczy. I dlatego zaraz po urodzeniu Vivianki postanowiliśmy spędzić jak najwięcej czasu w naturze, aby zasiać ziarenko przyrody w jej małym serduszku. Dla nas to nie jest tylko zwykłe spędzanie czasu wolnego. Dla nas norweski friluftsliv jest drogą do tego, aby żyć w zgodzie z ekofilozofią, która uczy nas respektu do natury i wszystkich form życia na Ziemi. I wierzymy, że poprzez friluftsliv będziemy mogli przekazać te wartości naszej małej Viviance, które jej umożliwią żyć z mniejszą ilością rzeczy, ale z większymi przeżyciami. Viskis. Ten film oparliśmy o 3 główne wycieczki. Wycieczki do miejsc dla nas bardzo ważnych. Pierwsza wycieczka odbyła się do serca wyjątkowej norweskiej dzikiej przyrody i miała miejsce na płaskowyżu Saltfjellet i zaprowadziła nas do chatki naszego kolegi w tereny gór Viskis. Jest to miejsce bardzo wyjątkowe, bo graniczy z jednym z najpiękniejszych parków narodowych Junkerdalen i jest tuż przy samej szwedzkiej granicy. Chatka, w której mieliśmy nocować, oddalona była od najbliższej drogi około 8 km. W środku oczywiście nie mieliśmy żadnego prądu, żadnej bieżącej wody, a Zdeno musiał zabrać ze sobą w plecaku prowiant na całe 7 dni, który niestety ważył ponad 35 kg. Oczywiście wszystkie śmieci zabraliśmy z powrotem ze sobą w duchu Leave No Trace. I zaczynając tą wycieczkę, Vivianka miała 8 miesięcy i właśnie zaczęła ząbkować. Chciałabym powiedzieć, że tydzień w tej chatce bardzo szybko nam upłynął. Ale wcale tak nie było, bo mam wrażenie, że w górach, na takiej chacie, czas tak jakby się zatrzymuje. Dzień jest dłuższy, a czas magicznie płynie wolniej. Mam wrażenie, że wygraliśmy taki spokojny, sielankowy czas na loterii. Ale niektóre rzeczy trwały o wiele dłużej niż normalnie. Dzień dobry, dzisiaj sobie zrobimy krótką lekcję na temat co robić w górach, jak jesteście na wycieczkę na kilka dni i nie jest tam lodówka. Problem dla dzisiejszego człowieka po prostu do nierozwiązania. Większość by drugi dzień poszła domów szybko gdzieś na pizzę hamburgera, ale my mamy rozwiązanie. Popatrzcie, jak tutaj widzicie, doniesiemy sobie wreco pełne śniegu, lebo śniegu na szczęście tutaj na końcu czerwca jeszcze stało dużo. No i teraz tutaj mamy rzeczy, co mamy w naszej lodówce. Już toho nie jest dużo, ale była zupełnie pełna. Mamy tutaj na przykład włoską salamę Italiana, tak, fenomenale. Potem mamy białe winko, bardzo dobre, austriackie. Tak to, nie? Także powkładam. Tak to winko głębiej. Potem mamy tutaj jogurcik na śniadanko dla pani żony. Ten też możemy dać trochę głębiej, bo jeszcze nie otwarty. No i potem na koniec, tak to zrobimy trochę twardsze. Do góry damy te rzeczy, co już są otwarte, aby się ze spodu chladili, ale aby się do nich nie dostała ten śnieg i woda. I proszę bardzo, 2 razy do dnia nowy śnieg i lodówka załatwiona. Ale to właśnie tu, w górach, w przyrodzie, nawet najzwyklejsze śniadanie smakuje jak w 5-gwiazdkowym hotelu. I moim zdaniem, zdaniem kawosza i kafoholika,
kawa w otoczeniu gór ma jakimś takim dziwnym sposobem aromat przygody i smak relaksu w jednym. Właśnie tam, w środku tych gór, będąc totalnie sami, mogliśmy zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej. Bo czas w górach to najlepszy czas dla rodziny. Bo właśnie tam pogłębiają się relacje i zwiększają się więzi. Więzi mamy, taty i więzi dziecka. Bo tutaj wszyscy jesteśmy od siebie uzależnieni i musimy współdziałać w tych dobrych i w tych mniej pozytywnych sytuacjach. Bo nie będę oszukiwać, bycie w górach z małym dzieckiem nie zawsze należy do najłatwiejszych i czasem przychodzą też cięższe momenty. Zobaczcie sami. To się dzieje, jak matka będzie w domu umyć zęby. Ale jest to również czas, świetny czas na refleksję i przemyślenia. Jaka jest tak właśnie ta nasza rzeczywistość? Co jest ta rzeczywistość? Jest ta rzeczywistość to, co się dzieje w urbanizowanym świecie, na tych parę tam milionach kilometrów kwadratowych, które my sobie zrobiliśmy, gdzie po prostu jesteśmy zamknięci w klatce office, w klatka dom i między tym coś tam? Albo jest ta rzeczywistość jakaś inna? Na przykład jak tutaj. Tutaj, na każdym mieście, gdzie popatrzycie, jest wszystko tak, jak ma być. Każda roślinka rośnie tam, gdzie może, jak już tam nie może, przyjdzie jakaś inna. Po prostu świat, który się wie dostosować do nowego i wszystko sobie tak jakoś zupełnie naturalnie idzie. Dlaczego? Dlaczego to już po prostu my nie lubimy? To jest dla mnie pytanie. I drugie pytanie, jak już teda pojąć tą, że co jest ta prawdziwa rzeczywistość, gdzie jak dla mnie dużo ludzi powie, że tak, ja idę na góry, idę si tam doładować energię albo do natury, a to jest bardzo fajnie, że to ludzie robią. Ale z mojego punktu widzenia to ja się tak czuję, że tutaj na przykład możemy być cały czas. Jakoś dobrze, do miasta jest fajnie iść, kupić jakieś tam sobie rzeczy, może raz za czas, a to jest ta rzeczywistość, gdzie na co dzień masz jakieś nowe wyzwania, coś nowego. A to drugi taki aspekt tego to jest to, że właśnie jakie jest to nasze życie w tym mieście jest większość czasu po prostu tylko się zastanawiasz, co będzie, albo co było, hej. I po prostu do toho masz taki stereotyp, że tak naprawdę od poniedziałku do piątku jest ten żywot na co dzień taki sam i nie zwracasz uwagę na ja nie wiem, pogodę, albo na to, czy jest księżyc, czy są, nie wiem, gwiazdy. Że po prostu, że też jakoś, tak jak każdy z nas ma, ja tak wierzę w to, w taki aspekt albo coś sobie takiego odkrywcę, tak w tym mieście, no ja nie wiem, jakoś gdzie to tam może człowiek sobie tak realizować. Steigen. Druga wycieczka odbyła się do spektakularnego miejsca i najpiękniejszej perły północnej Norwegii. Bo gmina Steigen to moim zdaniem nieodkryte Karaiby Północy. Białe, piaszczyste plaże, cudowne szczyty gór i nieograniczone możliwości eksploracji terenów górskich w cudownym świetle słońca północnego. Tu spędziliśmy nasze długie, 2-tygodniowe wakacje. Vivianka skończyła już 9 miesięcy i powoli zaczęła stawiać swoje pierwsze kroki. Tutaj też pierwszy raz Vivianka zobaczyła łosia, doświadczyła północnego słońca i zasypiała do śpiewu mew każdego wieczoru. Ale nie zawsze była piękna pogoda. Był deszcz, było mokro i było dużo wody, ale to Viviance w ogóle nie przeszkadzało.
Proszę, złap go. Nasza córeczka nie nosi na co dzień sukienek, ale wełniane ubrania. Tak. Nie bawi się zwykłymi zabawkami, ale właśnie kwiatkami w przyrodzie. Śpi w górach, w chatkach i mam nadzieję, że będzie się kąpać w takim jeziorze, jak mamy za sobą. Ciekawe, czy nam kiedyś za to podziękuje, czy nas znienawidzi. Norweska tradycja friluftsliv, czyli spędzanie czasu wolnego w przyrodzie, polega na tym, że jesteś totalnie w naturze, bez rywalizacji, bez najlepszego sprzętu. Wcale nie musisz zdobywać najwyższych szczytów i pokonywać ciągle własne, nowe granice, ale jesteś w naturze i czerpiesz z tego korzyści. Korzyści zarówno te fizyczne, jak i te mentalne. Bo tutaj w naturze tu jest wszystko idealne, jest na swoim miejscu, jest w balansie i jest w harmonii. I tak naprawdę nie ma tutaj tego zgiełku miasta, tych milion bodźców, które cały czas starają się wziąć twoją uwagę i odebrać taki spokój. I wcale to nie znaczy, że idąc w góry chcę uciekać od tego miasta i chcę się chować przed światem, ale będąc w górach właśnie moim zdaniem idziemy do świata i poznajemy prawdziwy świat. I chciałabym właśnie tego naszą Viviankę nauczyć. Tego spędzania czasu w przyrodzie, tego friluftsliv, tego outdoor life. I tak jak norweski Nils Farlund powiedział, że miłości do przyrody nie da się nauczyć od tak i jest to długi proces. I moim zdaniem jest to piękny proces, bo za każdym razem w górach tak naprawdę człowiek odkrywa nowości i nie tylko o przyrodzie, o świecie, ale tak naprawdę też o sobie samym. I właśnie poprzez ten czas bycia w przyrodzie z naszą Vivian chcę, żeby ona umiała docenić tą przyrodę i właśnie, żeby ten proces u niej zaczął się już teraz. Żeby już teraz powoli zaczynała rozumieć rolę człowieka w naturze poprzez tak naprawdę spędzanie czasu w tej naturze. Bo w momencie, kiedy człowiek jest w naturze, to buduje z nią relacje. I później o wiele łatwiej jest tą relację i dbać o tą relację i o wiele łatwiej jest tą relację pielęgnować i szanować. W momencie, kiedy nie masz relacji z naturą, to ciężko jest ci szanować coś, czego w ogóle nie znasz. I wtedy jest o wiele ciężej dbać o coś, co dla ciebie w ogóle nic nie znaczy. Tak, to priložíme ještě trošku drievka. Dzisiaj jesteśmy przy jednym bardzo ładnym jeziorku i keďže tutaj jest dużo owadów, takśmy zrobili to, co by zrobił każdy góral, że Vivi? Cośmy zrobili? Ognisko! I takie ognisko w lecie jest bardzo przyjemne z dużo względów. Jeden jest ten, że tento dym, on odstrasza owady, takže aż tak strasznie nie żerą. No i bardzo się podoba małym dzieciakom, że Vivinka? Ej. Przyroda jest wymagająca i góry najbardziej uczą mnie pokory. Będąc w naturze, zarówno w dobrej, jak i w złej pogodzie, jesteś ze wszystkimi swoimi zmysłami. Jesteś tu i teraz. Nabierasz innej perspektywy do życia, bo otwierasz się na otoczenie, dostrzegasz krajobraz oraz zachodzące wokół niego zmiany. To właśnie natura pozwala mi wziąć dystans do siebie i nie traktować się tak poważnie. I w końcu tu nie dążę uparcie do bycia perfekcyjną, ale właśnie do bycia samą sobą. Dlatego tu jestem najszczęśliwsza i ten norweski friluftsliv właśnie o tym jest. O byciu w naturze, bez rywalizacji i zdobywania szczytów i wciąż wymagania od siebie więcej, lepiej, szybciej. Tak jak na przykład jest to w stylu alpejskim.
Sulis. Trzecia wycieczka odbyła się w miejsce, które nazywane jest Alaską Europy. To właśnie tu, w Sulis, znajdują się najwyższe góry za kołem podbiegunowym w północnej Norwegii. Sulis to brama do norweskiej i szwedzkiej Laponii i prawdziwy dom Samów, czyli Lapończyków. My nocowaliśmy w cudownej drewnianej chatce górskiej, wynajętej od mojego profesora ze studiów. I właśnie tam, każdego wrześniowego poranka, mieliśmy widok na monumentalny masyw górski, gdzie wolno pasły się renifery, a zimą zawsze króluje tam zorza. To naprawdę prawdziwa północ i Alaska Europy. Vivianka w tym czasie miała niecałe 11 miesięcy i już chodziła. Ogólnie bardzo wiało, więc stwierdziliśmy, że z małym dzieckiem nie jest to za ciekawe i musimy znaleźć sobie miejsce, gdzie wieje najmniej. Więc znaleźliśmy sobie takie miejsce, ale co jest najważniejsze na takich wycieczkach w północnej Norwegii, to fakt, że mamy najlepszą karimatkę na świecie, a to jest skóra z renifera. Jeszcze chcesz? Grzeje w każdych warunkach. Vivi, čo to je? Čo sme to našli? Čo to je? To je z osobíka? To je párok z osobíka? Čo to je? Ej, čo to je? Párok, chceš to chytiť? Tak. Jak zwykła woda, czy potoczek, czy rzeka jest w stanie przykuć Vivian całą uwagę, to kiedy w domu się tak męczymy, żeby w ogóle ją czymkolwiek zainteresować. Tak? Čo to tam je, Vivi? Čo to je? Co tam jest, Vivi? Tam płynie rzeka? Tam płynie woda? Ale teraz przychodzi takie pytanie, možno dużo z vás si zadaje, že no ale po co to všetko, nie? Dziecko się źle vyspalo, człowiek się w nocy nie vyspal, dużo trzeba ogarnąć, nie? No po prostu naprawdę się máme męczyć, nie poczekamy, kým to dziecko będzie miało 15 lat, aby sme do natury vyšli. Však v mieście máme všetko. I oczywiście aj może dla mnie by było dużo razy łatwiejsze Goszę i Vivi zostawić w mieście, po prostu sobie wybiegnąć sam na 12 godzin, bez toho, aby musiałem się opiekować nimi. Ale z drugiej strony, tu jest jedna bardzo ważna rzecz. I mówi się o tym, że my jesteśmy ostatnia generacja, która może coś zmienić w tym, jak to nasze środowisko i ta natura wygląda. A tu bych chciałem powiedzieć trochę o filozofii, która się nazywa ekofilozofia. I ogólnie to jest coś, co jest aj w dużo różnych religiach, typu takich narodów albo ludzi, co po prostu mieszkały cały czas gdzieś na zewnątrz, hej, Aborigines, Lapończycy, na pewno Indianie i tak. I chodzi w niej o jedną bardzo łatwą, ale bardzo ważną rzecz. I chodzi o to, że w ekofilozofii nie patrzymy na siebie, na ludzi, jako nas, których Pan Bóg stworzył po to, aby my rządziliśmy światem. Człowiek patrzy na człowieka jako jeden gatunek, jako jeden z tych może 8, może 10 milionów gatunków i patrzy na to aj przez pryzmat tego, że po prostu ten gatunek, nie wiem, tutaj tej, nie wiem teraz jak to jest po polsku, Vaccinium myrtillis, po prostu je rovnako ważny dla wszechświata, jak na przykład człowiek, hej? Że my tak do końca nie mamy prawa po prostu tą naturę cały czas podporządkować pod nasz obraz. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jak człowiek po prostu ma ten związek do natury i po prostu czuje się być jedną częścią toho całego, tak potom aj tie také ekologiczne wybory już nie są takie, takie, boring, no tak teraz si nemôžem dať toho burgera, alebo no na wakacje nie polecíme tego roku, alebo cokolwiek, ale je to bardziej také, že po prostu ty to nechceš, hej. Dám przykład, my máme 13-letný letný samochód, hej. No tiež by może chciałem już coś nowszego, lepszego, ale nie, po prostu nie potrzebuję to, po prostu chodzi o to zadowolić się z tym, co ma, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że jakaś moja takato zachętka ma jakieś konsekwencje, że gdzieś, może dobrze nie tutaj w Norwegii, ale może gdzieś w Azji albo w innych krajach po prostu
to coś się musi jakoś wyprodukować, a tam zase jakieś zwierzęta, jakiś ekosystem tym ucierpi. I jak się na to popatrzymy ze względu Vivi, hej, która dožije się toho roku 2100, jak ta planeta będzie o 3-5 stopňov teplejšia i jak można vymře 1 milion gatówków, jak nic nie zmieni. Tak po prostu to zrazu ma zupełnie inny sens dla mnie. Że ano, jest to trudne, nie jest łatwe wychodzić z dziećmi do natury, ale wierzę, że to może jej dużo dać i że to może bardzo uformować jej wartości i decyzje w przyszłości. I dlatego warto. W dzisiejszym świecie nie jest łatwo żyć blisko natury, ale chodzi o to, żeby znaleźć ten cudowny balans i w każdym dniu znaleźć czas na to, aby być w naturze, aby być na mikrowycieczce i żyć tym norweskim friluftsliv na co dzień. Wcale nie chodzi o to, żeby jechać daleko i zdobywać najwyższe szczyty, ale żeby korzystać z uroków natury, które mamy w zasięgu ręki. I głęboko wierzę w to, że jakbyśmy my, ludzie, więcej przebywali w przyrodzie, w duchu norweskiego friluftsliv, to bylibyśmy zdrowsi, szczęśliwsi, lepiej byśmy się nawzajem traktowali, szanowali, zarówno siebie, jak i naturę. I świat byłby piękniejszy.